Shut up and sit down. Nie pamiętam praktycznie nic. W drzwiach nastąpiło zwarcie w głowie i dopiero zacząłem ponownie rejestrować to, co się dzieje po wylądowaniu. Serio. Shut up and sit down. No, grubo. Fajnie, nie no, mega fajnie. Podobno było dobrze. Z lądowania Iwan jest zadowolony. I tylko do Karoliny. Widziałaś, jak się ląduje, jak się słucha? No nie słucha się, jak normalnie osrany jestem nadal. Nie jestem brązowy na dupie? Nie wiem. Poziom drugi przebiegł już ze świadomością tego, co się dzieje. Już wiedziałem, czego się spodziewać. Problem ten sam, co w poziomie pierwszym. Sylwetka i wygięcie.
Poziom trzeci był znowu jakby dla mnie pewną nowością. Wyjście z samolotu z jednym instruktorem, a nie z dwoma. No coś nowego. A to, co się wydarzyło podczas lądowania, bolało. Bolało ogólnie skutek złego wykonania lądowania, złego ustawienia nóg. Poleciałem na sztywne nogi, no skutkował tym, że prawa kostka dostała nieco, jak i lewe kolano. Całe szczęście jeden dzień, o ile dobrze pamiętam, przerwy pozwolił na w miarę jakieś tam przekurowanie tej kontuzji, ale już w dalszej części kursu w ogóle nie starałem się ustać żadnego lądowania. Kontuzja całkiem nie minęła, no bo nie minęła, jednak to, w jaki sposób mi to kolano głównie doskwierało, było już na tyle, że można było dalej skakać, z tym, że nie miałem w ogóle ochoty dociążać tego kolana i już każde następne lądowanie było z fikołkiem. Już wtedy zapamiętałem, że należy mieć nogi ugięte i robić przewrotkę. Takie życie. Podchodź do drzwi! Bez pośpiechu, łapki noga z przodu. Na poziomie czwartym już mnie tam Iwan puścił nieco samego, żebym sobie mógł pofruwać. No nie, no było ok, aczkolwiek później nadszedł jeden taki moment, że mnie to powietrze w ogóle zaczęło wymiatać jak chciało. To nie było tak, że to ja robiłem co chciałem, tylko powietrze robiło ze mną to co chce. No ale całe szczęście mnie tam ustabilizował, żeby się tak ogarnąć i zastanowić nad tym, co się dzieje. Prawa noga z przodu.
spać, chociaż jesteśmy trochę wysoko, więc raczej tego lądowania nie nagram. Poziom 5 już był w sumie ok do momentu, kiedy nie postanowiłem zaprzestać utrzymywania sylwetki. No i wtedy oczywiście zaczęło mnie tam wymiatać odpowiednio, ale mnie tam Iwan wyogarniał w tym całym ambarasie. Poziom 6. No i dopiero w sumie wtedy miałem takie poczucie, że panuję nad tym, co się ze mną w powietrzu dzieje, ale też był o wiele mniejszy strach w drzwiach. Najprawdopodobniej było to dlatego, że miałem dość dobry czas, żeby sobie stanąć w drzwiach i sobie tam popatrzeć na dół, jak to wszystko tam sobie się przemieszcza, a to dlatego, że byliśmy ostatni i musieliśmy wychodzić w drugim nalocie, bo już byliśmy po prostu za daleko od lotniska i byśmy najprawdopodobniej nie dolecieli, ale naprawdę to było dla mnie ważne i myślę, że pomogło mojej głowie.
Poziom 7. Poziom 7 był w ogóle wspaniały. Miałem już... No miałem fan z tego co się dzieje w powietrzu. Było naprawdę świetnie. Jak otworzyłem na 1700 metrach spadochron, pojawiły się łzy szczęścia. No, Da się, bardzo ładnie. Ciągle latasz stopą do góry na długich rękach, długich nogach, ale dajesz sobie radę. W poprzednim skoku a teraz zupełnie zjebałeś. Teraz będziesz pamiętał. Ładnie wyrzuć. Gratuluję końca kursu. Idzie bohater dnia dzisiejszego z pola nierównej walki, ale wygrał Zohan Fryzjer. Iwan mówił, że ci się podobało, bo się uśmiechałeś. Ale... No to kurs i po kursie. Przeżycie wspaniałe. Jeżeli ktoś chciałby zacząć swoją przygodę, to osobiście ja nie wyobrażam sobie lepszego miejsca, ani ludzi niż w Skydive Atmosfera.
Co należy zrobić? Jeżeli ktoś myśli w ogóle o rozpoczęciu kursu spadochroniowego, według mnie powinien zacząć sobie trenować sylwetkę. Bo wbrew pozorom nie jest to takie proste i takie oczywiste, jakby się wszystkim wydawało. No niestety żyjemy w czasach takich. Stety albo niestety. Mamy taki tryb życia, jaki mamy. Człowiek sztywny jak kawał pręta. A tutaj się nagle okazuje, że się trzeba troszkę powyginać i się po prostu nie da. Ja do kursu przygotowywałem się i byłem święcie przekonany, że się przygotowałem fizycznie, sumiennie, jednak się okazało, że to było prawie. A prawie, jak wiemy, robi wielką różnicę. Dlatego, jeżeli ktoś będzie się kiedykolwiek wybierał na jakiś kurs, na kurs spadochronowy, tutaj wrzucę link do Iwanowego filmu, jak poprawnie trenować sylwetkę. Jakie partie mięśni rozćwiczyć, rozciągnąć, zaangażować. To jest naprawdę ważne. No i co? Nie ma co przedłużać, bo już pewno i tak się zrobił tasiemiec długi. Jeżeli ktoś dotrwał do końca, dziękuję bardzo. No i to tyle. Teraz kolejnym etapem jest wykonanie skoków konsolidujących. Później licencja A, licencja B, ale to będzie dopiero w marcu. Najważniejszy jest progres. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.